No dobra, no to zaraz się to zredukuje, jeżeli się trochę No, oddalę, a o to mi no, właściwie chodzi. dobra. Witamy menadżerowie, Speedway Managera. Magazyn 4341 poprowadzą. A czy to będzie pogadanka między Poziomą a Gatto? Dzień dobry. Słuchajcie, jak wiecie, wyszliśmy sobie z tej rywalizacji ligowej. W każdym bądź razie no, ten moduł meczowy się cały czas przewija i o tym też chcielibyśmy dzisiaj pogadać. O różnych wpływach, różnych elementów, cech, atrybutów i tak dalej. Natomiast zacznijmy właśnie od tego tematu modułu meczowego, a w zasadzie od tego, że stworzenie nowego modułu meczowego, słuchajcie, to jest naprawdę kawał pracy, to jest niemalże kawał etatowej pracy, a więc jest to czas i dużo kasy. Natomiast obserwując, śledząc, analizując różnego rodzaju wyniki, no patrzymy sobie, co można byłoby ewentualnie skorygować, bo być może, nie wiem, wprowadzenie takiego rozwiązania jak większy przedział zużycia na przykład części motocykla w trakcie danego biegu, tam są pewne przedziały, powiedzmy, że je możemy zwiększyć, spowoduje, że no nie wiem, ta losowość wystąpi trochę większa, szersza i tak dalej. Dlatego to jest jedno z rozwiązań, myślę, że takich bardzo optymalnych i budżetowo, i też funkcjonalnie na przyszłość, bo tak jak no, powiedzieliśmy, no, przebudowanie tego to jest, słuchajcie, no tak kilkadziesiąt koła, lekko mówiąc, to tak więcej niż mniej, no bo to jest tworzenie nowego modułu, więc no to tak. Ale dobra, jakby słuchajcie, działamy w tym temacie, tak czy inaczej, prawda, Pozioma? Tak, tak. Znaczy ja bym tutaj chciał powiedzieć też, że bardzo ważnym jest, bo jakby do tej pory często ja jestem, powiedzmy, stosunkowo nowym graczem, tak, w porównaniu do tego, co tam ostatnio żeśmy opowiadali, bo też opowiadaliśmy o graczach, którzy grają od 2019 roku. I gdzieś tam od samego początku pamiętam, jak przyszedłem do gry, to bardzo często trafiałem na stwierdzenie, że tu nie wiadomo skąd się bierze wynik, dlaczego to tak wypada, że na pewno jakiś tam bieg jest ustawiony czy coś. No otóż słuchajcie, nie. No teraz w momencie, kiedy zasięgnęliśmy tej wiedzy naprawdę u samego źródła i widzimy, jak ten moduł meczowy jest zbudowany, to bardzo ważnym jest to, żebyście, ja myślę, nareszcie może my nie wyłożymy tego jak kawa na ławę, bo już to też No Damian nie, wielokrotnie tutaj będziemy powiedział, się musieli ale bardzo pilnować z tym, żeby właśnie nie tak, wykładać tak, kawy tak, na tak. ławę, ale dać... Ale czekaj, nie, bo chodzi mi o to, żebyście wy mieli świadomość tego, że to nie jest tak, że te wszystkie elementy, które macie wymienione, czy w karcie zawodnika, czy w karcie danego dnia, nawet jeżeli chodzi o tą pogodę, czy biorąc pod uwagę nawet wiek, czy wzrost, czy wagę zawodnika, naprawdę te wszystkie wartości mają wpływ realnie na finalny wynik. I teraz jeżeli my zaczniemy dobudowywać jeszcze dookoła tego wszystkiego dodatkową rzeczywistość, gdzie wy jeszcze nie znacie tak naprawdę tej pierwotnej, bo zostało to przedstawione gdzieś tam kiedyś w taki, a nie inny sposób, no to tak naprawdę skomplikuje tą rywalizację to jeszcze bardziej i jeszcze bardziej spowoduje, że te wyniki będą, no może nie powiedzieć surrealistyczne, ale jeszcze bardziej nieprzewidywalne, mimo tego, że teoretycznie będziemy myśleli, że dobrze działamy, tak? Bo jakby ten element losowości jest w każdym wypadku. Tutaj tego nie ma co ukrywać. Tak samo jak w rzeczywistym sporcie, i to już wielokrotnie w tym sezonie nawet przekonaliśmy się o tym, przynajmniej ja oglądając mecze, że no, działy się rzeczy niewyobrażalne na boiskach, na torach speedwayowych. Tak samo tutaj się dzieje i to, że tych zdarzeń jest dużo więcej ze względu na to, co już kiedyś Damian powiedział w którymś z odcinków, że tych sezonów w trakcie roku jest kilka, czy nawet kilkanaście, tak się zdarza, to też jest spowodowane tym, że później wam się wydaje, że te zbiegi okoliczności zdarzają się dużo częściej. No nie, one się nie zdarzają częściej, po prostu jest ich więcej ze względu na to, że sezonów jest więcej. Tak, Tyle. skoro wywołałeś to no, poza tym to jest też tylko algorytm, prawda? Tak, Więc tak. na pewno nie będzie takiego tutaj otwarcia meczu jak Polonia Bydgoszcz czy PSG Poznań. To tam chyba w sumie 8 wykluczeń i na otwarcie w pierwszych 5 biegach 4, nie wiem, no naprawdę ostro. Także spokojnie algorytm tego nie powinien zrobić, jeżeli chodzi o tą grę. Natomiast tak, no tutaj w ogóle ja też o tym mówiłem i tak słuchajcie, też do tego nawiążę. No to jest naprawdę dobrze napisane, znaczy dobrze, jest brane pod uwagę wszystko. I tak na dobrą sprawę nasze decyzje, na przykład pod tytułem jaka ta będzie taktyka, może nam zrobić różnicę. W ogóle, tak, jeżeli obie drużyny, bo to też bym wrzucił, mają bardzo podobną taktykę, wręcz taką samą, to prawdopodobieństwo, że ich mecz będzie, oczywiście przy też równym potencjale zespołu, prawda, będzie ten wynik zbieżny, będzie on jednak oscylował bardziej wokół remisu,
albo wszystko będzie się rozstrzygać w 15 biegu, niż zanotujemy 60-30. Chociaż w pierwszej lidze zdarzył się taki wynik, tutaj aż byłem zaskoczony, że jak na pierwszą ligę w ogóle jest coś takiego. Znaczy to też ważne, żeby to powiedzieć, on będzie zbieżny bardziej do remisu, czy do wyniku 44-46, czy tam odwrotnie, ze względu na to, że jadą dwie mocne drużyny o podobnych wartościach, jeżeli chodzi o zawodników, czyli w wysokim poziomie wyszkolenia, wysokim poziomie doświadczenia i tak dalej, bo jeżeli te drużyny będą rozbieżne, a taktyka będzie podobna, w sensie rozbieżności, czyli słabsza i mocniejsza, no to ten wynik będzie bardziej rozstrzelony, no bo tak działa matematyka po prostu. Słuchajcie, ale też jest taka kwestia, którą tutaj wrzuciłeś, a mianowicie kurczę, uciekło mi teraz, miałem to właśnie powiedzieć. Aha, no, że zawsze można zrobić taki test, czyli pojechać bez odnowy na zajechanych motorach, po prostu z beznadziejną taktyką i sprawdzić, czy będzie wyrównany, czy jednak możemy dostać łomot. No i tu, żeby było ciekawiej, nie? Załóżmy, że drużyna przeciwna, ta mocniejsza, ma gorszą dyspozycję dnia, albo ich kapitan ma gorszą dyspozycję dnia i już kto wie, co się wydarzy. Naprawdę tutaj właśnie miałeś o takim parametrze powiedzieć a propos tam karty zawodnika, to gdybyś to wrzucił, no, taka ciekawostka, nawet co jest wyliczane. Wyliczane jest tak. Wyliczane jest BMI zawodnika, czyli to mogę powiedzieć, no bo tutaj jakby myślę, że to nie będzie jakieś czary mary, że w wieku 10 lat zawodnik ma możliwość osiągnięcia, znaczy zawodnik, którego bierzecie od skauta czy od slamera, tutaj bez znaczenia, ma pewne założenia co do wagi i co do wzrostu. No i one z każdym kolejnym rokiem oczywiście są zmieniane, również w jakichś danych ramach, wiadomo, że 10-latek czy tam 12-latek nie będzie miał 1,80 m wzrostu. I jak gdyby wyliczenia wagi do wzrostu, czyli standardowego wskaźnika BMI, który jest wyliczany, no można powiedzieć, u każdego dietetyka w jego gabinecie, również realnie ma wpływ na to, jak będzie dany zawodnik zachowywał się, czy to w meczu ligowym, czy to w turnieju par, czy w zawodach indywidualnych, bo tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że dany zawodnik, który na przykład w zawodach indywidualnych nie osiąga zamierzonego przez Was wyniku, on w drużynie czy w parach może spisywać się znakomicie, ale to będzie wynikało z tego, jak jest zbudowany. Po prostu. Tak samo jest, nie wiem, zawodnik, mówimy tutaj o realnym żużlu, zawodnik jedzie w meczu, zmienia silnik, oczywiście z zamiarem zmiany na lepszy, tak, bo osiąga złe wyniki, a może się okazać, że jedzie jeszcze gorzej, bo ten silnik jest niedostosowany. Porównałbym to właśnie do takiej losowości. I w realnym żużlu Patryk Dudek w Toruniu w pierwszych 4 biegach tam ledwo dyszał, po czym zmienił motocykl i zrobił tam 3 trójki chyba. Ale to nie tylko w jego przypadku, wiele jest takich sytuacji. No właśnie. I tutaj na przykład wiecie, co do zasady ta waga i wzrost też ma znaczenie, jeżeli chodzi o zawodnika, no bo jeżeli chodzi o nawierzchnię grząską, czy tam chyba mokrą też, to tutaj technika zawodnika ma znaczenie, albo technika jazdy ma znaczenie, natomiast jeżeli chodzi o tory twarde czy normalne, tam z kolei no bardziej powiedzmy premiowana też jest prędkość. No i taki zawodnik powiedzmy sobie, który, no i pytanie, lżejszy, lepszy czy cięższy? Tak sobie patrząc po składach oczywiście zawodników pierwszoligowych, ja już patrzę do którego poziomu dobijają, tu Ci jeszcze dodam, do którego poziomu dobijają ci zawodnicy. No jest tutaj 180 cm wzrostu, waga 72, już nie będę wymieniał nazwisk, ale na przykład 7,8, 7,1 w jednej z drużyn, czyli ona jest zróżnicowana i to są wszyscy zawodnicy powyżej 30 roku życia. Natomiast no na przykład być może skorygowanie tych, nie wiem, przyrostów, wzrostu, wagi albo załóżmy, nie, tutaj, czyli trochę rozbicie tego parametru BMI, tak? BMI. No, zwał jak zwał, wiadomo co. Generalnie rzecz biorąc, no może spowodować, że już będą różnice. Więc no gdzieś tam nad tego typu rzeczami się zastanawiamy, ale też słuchajcie, prośba do Was w takim razie, żebyście nam też wysłali jakby w trakcie tego, co według Was jest takie nienaturalne albo przewidywalne, jeżeli chodzi o rozgrywkę meczową, moduł meczowy. My się też tym rzeczom przyglądamy, trochę inaczej, nie wiem jak Ty, ale ja mam inaczej już jak na to patrzę się zupełnie tak, wiesz, bez tej emocji, że tam gdzieś jeżdżę, tylko tak patrząc trochę na chłodno. Piszcie na priv proszę do nas, wrzucajcie nam takich rzeczy, wiem, że one były, ale fajnie jakbyście nam na priv powrzucali, to nam nigdy nie zginie.
I no będziemy się tym przyglądać, nie? Na przykład rekord toru juniora, tak? Jazda pod rekord, tak? No więc to jest taka rzecz, którą no też można na przykład zniwelować tak na dobrą sprawę, więc jest tyle różnych. Znaczy, ja bym powiedział inaczej. Już teraz możemy, wiemy skąd się bierze ten rekord. I to nie jest nic nadzwyczajnego, wystarczy pomyśleć po prostu i rozkminić to. No tak, ale generalnie rzecz biorąc, no wiecie, chodzi mi o to, że można pewne rzeczy gdzieś tam skorygować i już będzie inaczej. Tak jak mówiliśmy, no te elementy losowe, na przykład w czym tam mamy? W sprzęcie, nie? Występuje Tak, też sprzęcie, w motocyklach i tak dalej. Ale ja bym jeszcze, zanim przejdziemy sobie tam do tego tematu, to Ale chciałbym jeszcze poczekaj, bo ja nie dodałem jednej Dawaj. rzeczy, bo jeżeli gadaliśmy o tym wzroście i wadze, to jakby z założenia twardy tor generuje najlepszy czas, najszybszą prędkość, tak, która też jest wyliczana. Natomiast to nie znaczy, że ciężki zawodnik wysoki nie może wystrzelić raz na jakiś czas i też nie zrobić rekordu, tak? Po prostu. I tutaj nie ma jakby złotej zasady. To jest tak, jakbyście, nie wiem, rozmawialiśmy nawet kiedyś o tym w rozmowie prywatnej ostatnio chyba, że jakbyście zakazali wszystkim juniorom do 21 roku życia osiągać rekordy toru, bo z założenia im nie wolno tego robić. Nie? Wiesz o co mi chodzi? Tak, ale wiesz, to też jest z drugiej strony gra, nie? Słuchajcie, tutaj No. nigdy też nie dojdziemy do takiego idealnego odwzorowania rzeczywistości, co nie oznacza, że nie będziemy nad tym pracować. No, jakby wiemy, że jakby zadanie jest fajne. W każdym bądź razie, słuchaj, do czego zmierzałem? Aha, do tego, że no mamy tą taktykę, czyli te ustawienia. No i słuchajcie, jeżeli ta taktyka jest zbieżna pomiędzy dwoma drużynami, obie mają bardzo podobny potencjał, wynik może być zbieżny. Ale no, też widziałem na przykład mecz w pierwszej lidze, chyba Arbo ograł Darka. Oj, tego to nie wiem. 61 do 29. No taki dość dziwny wynik jak na pierwszą ligę. No zakładam, że Darek może nie miał odnowy, może nie miał serwisu. No coś mogło się takiego wydarzyć po prostu, że taki łomot. Natomiast jest tutaj taki fajny mecz, na który ja sobie zwróciłem też uwagę. Fajny mecz. Chyba to był ten mecz. Tak, ale zacząłbym od tego. Ten remisowy, czy ten... Tak, chodzi mi o mecz, który był rozegrany pomiędzy drużyną Speedway Team Węgli, Arbomaniacy. Tutaj ten mecz, w ogóle przebieg tego meczu i też taką rozgrywkę taktyczną, jakbyśmy się mogli tutaj na chwilę nad tym zatrzymać. Zaraz Ci tutaj uruchomię temat, tylko sobie wejdę w przebieg tego meczu. Dobra. No dobra, a więc tak, mecz zaczyna się na otwarcie 3-3, 5-1, 5-1, 4-2, tak? No gospodarze po pierwszych 4 biegach, czyli Węgli prowadzi 17-7, czyli no zapowiada się łomot, można byłoby tak zakładać, no bo tutaj jest wynik ostry, potem mamy 3-3, 4-2, ta przewaga wzrasta do 10 punktów, no i od biegu 8 w zasadzie, gdzie tutaj jest akurat rezerwa zwykła wprowadzona, 5-1 wygrywają goście, Billy Hemil i Dominik Dolimat. No generalnie rzecz biorąc, finalnie ten mecz kończy się zwycięstwem Węgliego 46 do 44, czyli tylko 2 punktami. A można byłoby zakładać, że no ciężko będzie ten mecz tak naprawdę uratować. No i tutaj tak, ale patrzyłem na rezerwy taktyczne, akurat tutaj ta zmiana Billy Hemila to akurat taka rezerwa taktyczna trochę systemowa, bym powiedział. No ale w biegu 7 rezerwa taktyczna drużyny gości, oczywiście Arbo, Wojciech Karpeneze 3-3, czyli w zasadzie nic mu ta rezerwa nie daje. W biegu 10 przegrywa 4-2, czyli też rezerwa taktyczna nic mu nie daje. I chyba tak, to były 2 rezerwy taktyczne, nie? Co ciekawe, te rezerwy taktyczne też nie zadziałały. Patrzyłeś sobie na ten mecz, analizowałeś go sobie? Nie widziałem. Nie go. patrzyłeś będę, go, o, widzisz. Nie będę się miał, nie widziałem. No więc, go. natomiast tak, no jakby pamiętam też, że jedna z rzeczy, która gdzieś tam była opisana, że bardzo często jak się wynik zaczyna właśnie takim łomotem, to on prawdopodobnie łomotem się skończy. No ale z drugiej strony, może by i tak było, ale mamy po drugiej stronie menadżera, który reaguje, który robi rezerwy taktyczne, robi zmiany. Prawdopodobnie, być może, już nie wiem, chyba wtedy silnikami można było zarządzać, nie? Nie wiem. Znaczy, no silnikami... To była no, 7, chyba 8 runda, tak, No to na no pewno. dokładnie, no więc tu to były zmienne, które mogły o tym decydować, prawda?
No jasne, że tak, no i to będzie miało wpływ realny na wynik, nie? Jakby każda decyzja, mimo tego, że nawet, czy tam ten bieg, mimo rezerwy taktycznej jest remisowy, czy nawet przegrany, to nie znaczy, że w późniejszej fazie spotkania on jednak nie przyniesie efektu na plus. Tak jak w tym wypadku nie było łomotu, tylko było 46-44, tak? Tak. Tutaj jest jeszcze taka kwestia, skoro mamy o taktyce rozmawiać, to jakbyś mógł powiedzieć, jak ustawiałeś pary zawodników, jak na przykład robiłeś pod przeciwnika, zastanawiałeś się nad numerem, nie wiem, 4 albo 2, kiedy go ustawić i po Tak. co? Tak, ale to rozmawialiśmy też, to też w zależności od tego na przykład na jakiej pogodzie jechaliśmy, tak? Jechałem, bo to ostatnia gadka nasza przez telefon, gdzie jeżeli masz mokrą nawierzchnię i masz gdzieś tam w głowie to, że bieg może zakończyć się, mecz może się zakończyć po 10 biegu, to trzeba wziąć pod uwagę to, czy na przykład pod numerem 2 nie ustawić mocniejszego zawodnika niż standardowo, ze względu na to, że on pojedzie do 10 biegu chyba 4 razy, czy 3 razy, tak? Już nie 4 pamiętam razy, teraz. 4 razy. 4 razy. Znaczy To zależy, jest- czy ty jesteś gospodarzem, czy gościem, to do Tak. 10 lub 11 biegu. Dokładnie. Natomiast Na tak, on przykład dość to, nie? szybko kończy tą swoją serię 4 startów. Tutaj tak zobaczyłem z ciekawości, jakie mają dwójki w tym meczu Węgli i Arbo. Dominik Delimat no, mocno miał dwójkę Arbo w tym meczu. Zresztą ta dwójka przywiozła mu w 6 startach 11 punktów, jeden No. bonus, przy okazji była jeszcze taśma. No więc to są elementy, oczywiście ta taktyka, jeżeli będzie też bardzo rozbieżna, no to może ona po prostu, może się zdarzyć, że ten mecz się po prostu rozjedzie. Jest większe takie prawdopodobieństwo, prawda? Więc to Dokładnie. tak przy okazji mówiąc o tym, że kiedy się ten mecz kiedy mecz może być zbieżny, a kiedy bardziej rozbieżny. No tak, ale patrzysz też, patrzyłem na przykład też na to, czy kapitan na przykład będzie jechał z juniorami więcej, czy też nie. To też jest istotna kwestia moim zdaniem, tak? Finalnie wpływało to wielokrotnie na wynik danego biegu, natomiast też nie zawsze, to też w zależności od tego, jaka była pogoda, jaki był przeciwnik, jak przeciwnik też był ustawiony. Ja robiłem bardzo dużo sparingów, wielokrotnie nawet korespondowałem z graczami na ten temat, czemu tak często to robię. No jakby sprawdzałem to, patrzałem, wiadomo, że ten sparring nigdy nie będzie 100% odzorowaniem meczu, bo może nie być odnowy, może być odnowa, może nie być serwisu, może być serwis, nie wiadomo. Może też zawodnik, może też przeciwnik nasz totalnie inaczej ustawiać skład na mecz na 20 minut przed jego rozpoczęciem, czy tam 15 w cudzysłowie, niż jedziemy cały dzień sparingi, tym bardziej, że raczej większość graczy już wiedziała, że ja tak to robię i zauważalnym było to, że sparingi z moimi przeciwnikami widziałem, że całkowicie inaczej wyglądał skład niż później skład, niż ustawienie go w realnym meczu, nie? Tak, natomiast wiesz co, no ja też przechodziłem ten etap z robienia sparingów, zresztą wiesz co, pod kątem sparingu zawsze można było sprawdzić ewentualnie jakby tam powiedzmy sobie potencjał swojego zespołu, no ale tak jak mówisz, no, jeżeli ktoś miesza, a są menadżerowie, którzy mieszają na przykład parami przed meczem ligowym, no to wtedy to niestety ci tego nie odzwierciedli. No niemniej jednak różnych rzeczy można po prostu próbować, żeby zobaczyć, jak to finalnie wygląda, albo jak się to po prostu przekłada. No i teraz tak, jeszcze taka kwestia związana właśnie z motocyklami, bo też na to zwróciliśmy uwagę. Jedna z rzeczy, o której pomyśleliśmy, że gdzie można byłoby troszkę pomieszać, tak, bo tutaj też jak Pozioma to analizowaliśmy, no to oczywiście wszystkie cechy i tak dalej, no ale na to wszystko jeszcze dochodzi sprzęt, czyli on też ma znaczenie. Ma znaczenie. No i to tak naprawdę ma ogromne znaczenie i to ma znaczenie nie tylko moc silnika, tylko i sprzęgło, i silnik, i rama, i kondycja przedniego, tylniego koła, łańcuch. Jakby to wszystko ma znaczenie, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na jedną pozycję w danej tabeli. Tak, no i na przykład słuchajcie, to zużycie, no bo ono jest bardzo podobne, oczywiście różni się, czy jeździmy na torze, w zależności od nawierzchni oczywiście toru i też długości, na przykład pewne rzeczy się zużywają bardziej bądź mniej. No tutaj są pewne przedziały, nie, losowości, Tak. zawsze je można zwiększyć, więc bardziej może ten sprzęt być zużyty, ewentualnie, no to taka luźna myśl, nie? Bym powiedział, ewentualnie, nie wiem, też zmiana mocy silnika w trakcie tego meczu. Natomiast no jedna z myśli, która się pojawiła, no natomiast no ja zakładam, że w pierwszej lidze wszyscy jadą zawsze na full na 100%, nie? Tam pewnie po 4-5 silników, no ale to jest pierwsza liga. No to jak chcesz być najlepszym, no to jedziesz na najlepszym, nie? Po prostu.
No. Nawet jest tutaj sprocket, czyli widelec, tak? Dobrze mówię? Tak. No. No, też ma to znaczenie. No, jakby Są widełki, Każda jest dyspozycja dnia, można by było naprawdę dużo opowiadać, więc chodzi o to, żebyście też wrzucili wasze spostrzeżenia co do właśnie tych kwestii, które aktualnie w tym module meczowym nie lecą tak, jak lecieć powinny. Natomiast nawet samo, słuchajcie, naprawdę robota nad modułem takim meczowym, analizowanie samych wyników, to jest kupę czasu, także to tak nie pstrykniemy tego, no sorry, ale popatrzymy na to z różnych stron. Zwłaszcza, Tak. że teraz mamy do tego zupełnie inny pogląd, no bo nie gramy, możemy sobie w to powchodzić. Uwierzcie, łapiemy się sami za głowę, jak widzimy to, co tam się po prostu dzieje, co tam się naprawdę rozgrywa, jak to jest rozpisane. Ja uważam, że twórca tej gry naprawdę zrobił grandę robotę, bez względu na to, nieistotne, naprawdę napisał to dobrze. Dobrze, Tak, bardzo no. dobrze, nie wiem, no to nawet w ocenie, no ciężko się tutaj do czegoś przywalić, w związku z tym być może pewne korekty różnych tam zmiennych spowodują, że może cechy zaczną gdzieś tam rosnąć bardziej albo mniej, tak, już to zacznie troszkę komplikować sytuację, albo urozmaicać tą sytuację. No nie wiem, no jakby tutaj jest, nie chodzi nawet o gotowe rozwiązanie, tylko o to, żebyście zwrócili uwagę, co tam w tym module meczowym wam nie leży. O, zrobiłem sobie na dzisiaj statystyki, oczywiście w wyniku 43-41 lub 41-43. no. Aktualnie wynik 5-1-1-5 padł dwukrotnie. O, W zasadzie to trzykrotnie, no ale tam raz to wypadł tak, że no, drużyna dużo wyżej wygrała. aha. Ale wynik 4-2 padł czterokrotnie i wynik 3-3 padł dwukrotnie. To tak statystycznie. Patrzę sobie też, słuchajcie, na niektórych menadżerów, już tu nie będę wymieniał, którzy pisali tam, że tak też, żeby coś z tym zrobić, bo przegrywam regularnie przy stanie 4-3-4-1. No i mam jednego z menadżerów, którego obserwuję, słuchajcie, w tym sezonie ani miał chyba 3 albo 4 takie sytuacje, nie przegrał ani jednego meczu. I nigdy nie miał 5-1 ani 1-5. Ogólnie tam 3-3, 4-2, ale finalnie kończy się do niego remisem wygraną, coś takiego. No więc, no pytanie, czy to też, nie wiem, akurat tak sezon poleciał, czy to może zmiana ustawień, pary, taktyki. Jakby wbrew temu, jakby możemy zdementować jedną rzecz, że coś do czegoś nie jest liczone, brane pod uwagę, mnożone, dzielone, pierwiastkowane, macierzowane. Summa summarum, to jakich zawodników bierzemy, jakie oni mają cechy, jak ich potem rozwijamy, to wszystko ma znaczenie. No i oczywiście jak ich potem zestawimy w parze, to normalnie, to też chyba mogę powiedzieć, nie? Faktycznie Tak. są takie zapisy, kto, jakby, znaczy nie, że kto z kim pojedzie w parze, tylko że to ma znaczenie. Są niektórzy Ma. zawodnicy, którzy pasują i niektórzy, którzy nie pasują. Dokładnie No tak. więc wiecie, nie będziemy oczywiście gadać, którzy pasują, którzy nie, nieistotne, każdy sobie musi to znaleźć i to wypracować i myślę, że na tym chyba ten fan tej gry też polega. Natomiast... Znaczy, bo ja jeszcze bym powiedział, Dawaj. bo mieliśmy jedną rzecz. To samo jeżeli chodzi o bramki, czyli pozycja A, pozycja B, pozycja C, pozycja D. Pola startowe. Pola startowe, tak. No bramki, ja przepraszam, bo ja mówię już tak bezpośrednio z kodu, bo one są określone jako gate'y. Bezpośrednio z kodu, ale bezczelny jesteś. No słuchajcie, no jakby taka była rozmowa, tak sprawdzamy, tak? No mamy nad tym pracować, więc trzeba na to patrzeć, ale tak, Tak. ma to znaczenie. I jakby to jesteście w stanie określić przed meczem. No wiadomo, że któryś tam zestaw się wylosuje, pierwszy czy drugi, ale to wiecie, który zawodnik pod którym gate'em pojedzie, z którego gate'u i z którym zawodnikiem z waszej drugiej drużyny. Bardzo ważnym też jest to, żebyście zwrócili to, co powiedziałem na początku, tylko nie wiem, czy to będzie w tym nagraniu, czy nie. Czy to są zawody indywidualne, czy jest to turniej par, czy jest to mecz ligowy, to też ma Tak, znaczenie. możesz to powiedzieć, no. To też ma znaczenie i jakby to, co powiedziałem, że zawodnik w zawodach indywidualnych może jechać piach, a w parach czy w meczu ligowym może jechać zajebiście i odwrotnie, w parach i w meczu ligowym może jechać piach, a w zawodach indywidualnych może jechać zajebiście i tak dalej, tych przypadków może być więcej, więc to też ma znaczenie, no i nawierzchnia, pogoda, to również jest zapisane do wyników, to również ma znaczenie.
Tak, no oczywiście to jest powiązane z zawodnikiem, z jego techniką, sprzętem i tak dalej, Tak, no więc tak, to, tak, no, tak. no wiecie, no więc dany zawodnik indywidualnie, do tego jeszcze dochodzi ta dyspozycja dnia, no chcąc nie chcąc, czy ktoś chce o tym gadać, czy też nie, ale ona występuje, bo ona może Oczywiście. raz na czas w ogóle wystąpić, na plus, na minus, ona nie może, nie musi w u każdego zawodnika jakoś tam regularnie co kolejkę. Znowu, element losowy, myślę, że fajny, nie, to jakby może czasem ten wynik spatrzeć, no ale dzisiaj byłem na meczu OKP, piąty chyba mecz, czy czwarty jedzie na mokrej. Ja też pamiętam taki sezon, no jakby wiesz, no nie fajnie się jeździ na mokrej, nie? Zawsze to i strata atutu własnego toru No. i utrata. No i też można powiedzieć, że ciężko o wynik, a czasem można i przegrać. W każdym bądź razie tak, tutaj temat żyje, ale to jeszcze bym wspomniał o tym, że też żyją inne tematy i pewne drobne, na pewno korekty pojawią się, wdrożenia, tak, gdzieś tam. Co my tam możemy powiedzieć? Gdzieś tam, nie wiem, od strony modułu kadry na coś patrzymy, tak, żeby może dodać kolejne, wyszczególnić jeszcze trochę danych. No nie wiem, to są na razie luźne myśli. Znaczy wracamy po wakacjach, to na pewno też mieliśmy trochę oddechu, to gdzieś tam... Tak, awatary musimy na przykład wymienić, wiecie, to jest kosmetyka. Ja wiem, że to dla Was większej bądź może już dla niektórych mniejszej różnicy nie ma, no ale nie skończyliśmy na przykład tego. Tak. I będą to pewne drobnostki, natomiast jeśli chodzi tam o kwestię tego modułu meczowego, no to tak jak mówiliśmy, wrzucajcie informacje. Ja sobie też patrzę pomiędzy meczami, jak też poszczególni menadżerowie zestawiają pary, to też ma znaczenie, są też takie pary. Ja zresztą tak ustawiałem swój skład, żeby druga para, numery 3-4 były mocne, zwłaszcza, że oni potem jadą z juniorami w biegach 13 właśnie i 14. Co do zasady jakby numer 1 wiedziałem, że będzie numerem trudnym, więc różnie. Nie zależało mi, żeby tam na przykład mocnego zawodnika wystawiać, ale widzę, że są menadżerowie, którzy nad jedynką mają naprawdę kozaków też, nie? I dlatego im to po prostu, nie wiem, pasuje, gra i tak dalej. No więc jakby tutaj w tym zakresie myślę, że też należy podpatrywać co, kto, gdzie, jak po prostu robi. No. Tak. Ja raz na zawsze... Trenować. Ja raz na zawsze chciałbym wykluczyć to, że któryś z biegów jest faworyzowany, a któryś nie jest. Nie ma czegoś takiego. 100%. 100% informacja z pierwszej ręki. Nie jest, Żaden wiesz co, z- przyglądałem się też, jak Nie. się przyglądam biegom, tak? I też kiedyś mi ktoś zwrócił uwagę, to powiem też, wrzucę to, nie, że tam biegi 10, 11, one wyglądają w jakiś taki sposób, zawsze to wygrywają, na przykład goście jest 5-1 albo 1-5, no tak też nie jest, ale jakbym sobie popatrzył, kiedy faktycznie goście wygrywają w biegu 10 5-1, no to raz, mecz jest najczęściej na styku. Druga para gości jest naprawdę mocna, bo ona robi jako para najwięcej punktów z całej drużyny. I no, to nie jest poniekąd przypadek, nie? No proste. Więc jakby... No tak to wygląda, natomiast nie chcę za dużo powiedzieć, dlatego się zająkłem. W każdym bądź razie też ta tabela biegów, ustawienie zawodników na poszczególnych numerach ma znaczenie. Tak, ma znaczenie, oczywiście, że tak. No i kapitan również ma znaczenie, no ale to już chyba wszyscy wiedzą, nie? Tak, kapitan ma tutaj duże znaczenie. No i teraz pytanie, czy wszyscy zawodnicy z dużym przywództwem wykręciliby najlepszy wynik? Niekoniecznie. To mogę, to dobra, to się sprzedałem z info, no ale to mogę powiedzieć, że tutaj kapitan aż takiego znaczenia nie ma, że, znaczy wiadomo, on podbija oczywiście, że tak, ale nie jest aż tak powiązany z przywództwem, żeby nie wiem, podwajał tą wartość. I tutaj słuchaj, wiesz co, będę obserwował, już tak kończąc, też to No. zarzucę, będę obserwował na przykład zawodnika Bartosz Zmarzlik u Pawlusa, to jest bardzo podobnie skonfigurowany zawodnik jak Paweł Chlip. I nie jedzie. Paweł Chlip, Tak, dobrze. można powiedzieć śmiało, poprowadził do tytułu kilkukrotnie albo do medalu Adisa, ogólnie był jakby wiodącą postacią w tej drużynie. Być może miał tak też dobrze dobraną drużynę i tutaj daje ten cynk, dobrze zbilansowaną, dlatego że no, jestem ciekaw, czy Bartosz Zmarzlik na przykład u Pawlusa też pociągnie taką serię. Tam jeszcze jest Niki Pedersen, drugi bardzo podobnie skonfigurowany, też mocny kozak się zapowiada. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, też będziemy to obserwować, no bo słuchajcie, no tutaj się nie da coś przewidywać, ustalać, dywagować, nawet, wiecie, nawet znając ten kod gry, Nie.
Nie da się tego zrobić. Zbyt wiele jest czynników, które wpływają na wynik. To jest niemożliwe. No musiałbym być, wiesz co, chyba programistą i znać kod i bym to po prostu może jakoś tam rozkminiał, ale to nie, to też mi się Ale wydaje, to wiesz, że... bo jeżeli nawet zakładając, że to znasz, nie? I jakby jest ten przedział powiedzmy od 0 do 10, strzelam teraz oczywiście czysto teoretycznie i może wypaść 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no to jak chcesz, nie trafisz tego, no musiałbyś, to jest tak jak z szóstką w totka, no trafisz to wygrasz, nie? Ale Natomiast ja też tutaj zawsze będę zachęcał do podglądania najlepszych, no węgli, aż się prosi o to, aby go tutaj wywoływać. W 11 kolejce zapewnił sobie tytuł mistrzowski, no więc nie wiem, nigdy nie sprawdzałem tego, czy to jest rekord, czy też nie, ale grubo. W każdym bądź razie, no jak ja też podpatrywałem, jakbym miał się od kogoś uczyć, to bym podpatrywał po prostu najlepszych. Zresztą tak też robiłem, tak? no tak, no przecież, no, a kogo jak nie najlepiej. Słuchajcie, a więc tak, taka by to była luźna pogadanka. Nie wiem, czy coś byś jeszcze chciał do tego wszystkiego dodać. Znaczy ja to co powiedziałem i to też chyba w tym jakby, że tak powiem powtórzę, mimo tego, że tam tego nie było słychać. Ja bym chciał, żebyście po prostu wskazali po prostu palcem to, co faktycznie wam nie pasuje, a my Tak, ewentualnie wrzucajcie nam będziemy... to, dokładnie no. tak. Wrzucajcie nam coś, co się według was powtarza jakoś, albo jest coś przewidywalnego, albo no generalnie rzecz biorąc, no, mógłbym jedynie Węglego podejrzewać o to w tym momencie, że przewidział algorytm, tak jak no generalnie ktoś to wali seriami tytuły, to wtedy jest, można powiedzieć, się można przyglądać. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że tutaj jest odpowiednia praca menadżera nad swoim składem, wyciąganie wniosków, no pilnowanie tego składu i to po prostu żre. Tak, i to jest właśnie, to są takie rzeczy, my się będziemy gdzieś tam do nich właśnie odnosić, oglądać, tak jak do tego wyniku 4-3-4-1, nie? On się tam wywołał, sobie popatrzyliśmy, no i jest różnie. Inną rzeczą jest, że trzeba byłoby sprawdzać, jacy zawodnicy w tych właśnie biegach też 15 jadą w poszczególnych drużynach, czy to są, no nie, no to jest, wiecie, kupę analizowania. Ale to już zwracałeś też na to uwagę przecież, że tam para na przykład gdzieś tam Arbo nie było ostatnio na meczu i pojechał ale, junior na no przykład, ale nie? to tam junior pojechał, wiesz, to jakby to chodzi o to, że algorytm... No ale znaczy pojechał juniora junior miał... i nie dał rady. Po prostu. Słucham? Pojechał junior i nie dał rady, nie? Znaczy wiesz co, nie do końca, bo ten junior przywiózł punkt z bonusem, to nie jest tak, że on tam, kurczę, no wiesz co, ależ chyba Aha. sprawdzę, ale wydaje mi się, że tam zamiast wygranej gospodarzy 3-3. była wygrana, było 3-3. Tak, ten junior przywozi 1 punkt, żeby było ciekawiej, także wiesz, to nie do końca było, nie do końca była to porażka jakby przez tego zawodnika. Ale chodzi mi o to, że gdyby jechał senior dobry, to może by przywiózł punktów 2, nie? I jakby, wiesz... No i można gdybać, no i już tu No, się zaczyna no, po prostu no. gdybanko, nie? No, dokładnie, dlatego... No. Tak, także tak się temat ma. Słuchajcie, dlatego no, wróciliśmy po wakacjach, pogadaliśmy co nieco. Pewnie też wrzućcie jakieś zagadnienia w komentarzu, pytania. Oczywiście dziękujemy Wam, że nas oglądacie. Dzięki za wszystkie lajki, subskrypcje, udostępnienia. Pozdrawiamy też naszych partnerów, Oczywiście. których tutaj mamy cały czas. I co? No i trzymamy dalej kciuki za Apator i za Polonię. A czemu za Apator trzymamy kciuki? No ostatnio powiedziałeś, że też będziesz kibicował, więc jakby tutaj robię podbitkę, żeby nie tylko Polonia, ale też Apator przywiozły dobre wyniki, przynajmniej się spotkania. Wiesz co, no zobaczymy, no widzisz, podziały się pewne cuda, jeżeli chodzi też właśnie o, jak już nawiązałeś do tego, no to w tym realu też się dzieją po prostu przeróżne cuda i wypadają zawodnicy w kluczowych momentach, na przykład, to a propos kontuzji, jak już wywołałeś ten Apator, to już tak zamknę to, tak, no wypada ten No. Emil Sajfudinow, no są skazani na pożarcie, no pierwszy mecz to pokazuje, no ale okazuje się, że no Grudziądz idzie jeszcze gorzej i jakimś w ogóle, wiesz, no brak logiki w tym, no, ale jak to powiedział chyba Piotr Protasiewicz, pozwolę sobie go zacytować, że tam gdzie kończy się logika zaczyna się Speedway, ja bym dodał Speedway Manager też, Speedway także Manager. słuchajcie, oby tego było więcej. Ale to tak jak Lambert, nie? Przez cały mecz nie przywiózł trójki, a w 15 biegu ją przywiózł. A to tego też nie wiem, wiesz A. co, nie pamiętam, nie, sorry. Ale ja mówię wczoraj, nie? W sensie Luknąłem wczoraj- tylko na wyniki, ale nie pamiętam kto ile No to mówię ci, przez cały mecz woził jedynki, dwójki i nie mógł przywieźć trójki, a w 15 wystrzelił i na pierwszym łuku i przywiózł trójkę, nie? No proszę bardzo, no jakby, czyli pole startowe miało znaczenie z kolei tutaj, nie? No, być Tak, może... żeby sobie na przykład posiedzieć nad polami startowymi, popatrzeć, tak, gdzie tutaj ta Tak. przewaga może być większa, kiedy może być mniejsza. Słuchajcie, no opcji jest wiele, dlatego potrzebujemy czasu. No i oczywiście też dzięki bardzo, że go mamy, dzięki Wam. Pozdrawiamy Was serdecznie jeszcze raz.
No i tyle. Siemanko. Miłego wieczoru. Siema.